Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w twojej piwnicy, w którym wpakowałem się w niezłe szambo. Najśmieszniejszy żart w tym roku, ale naprawdę wpakowałem się w szambo, tylko trochę inne. Chodźcie. Ono stoi tutaj obok, w tym złomie. Tutaj powinna być wstawka z kapitana bomby z tą charakterystyczną wypowiedzią: Ty to chyba lubisz. Zrobiło to na nas ogromne wrażenie. Naprawdę. Przywiozłeś wreszcie coś ciekawego. To znaczy samochód, silnik jest nieciekawy, natomiast to wydarzenie, które się wydarzyło jest absolutnie spektakularne i musimy przyznać, że zrobiło nam to dzień. Wpakowałem się w szambo w postaci tego wspaniałego pojazdu, który ma cały szereg problemów oraz doskonałą historię zawierającą między innymi Instytut Ziemniaka. To woziło zimnioki, a także ma bardzo ciekawy silnik, o którym za chwilę, bo będę mógł tutaj też pozdrowić profesora Chrisa przy okazji tego silnika, bo mam pewien podobny problem do niego. Ale okej, po kolei. Skąd się w ogóle wzięła ta Warszawa? Dlaczego jestem takim patusem, że nie skończyłem PPF-a i nie puściłem nowego filmu z PPF-em od pół roku, a znowu kupiłem jakiś shit? Otóż moim marzeniem z dzieciństwa była Warszawa. Czytałem Automobilistę sobie, wtedy one były na topie, te Warszawy, jako takie polskie klasyki. Ja zawsze chciałem mieć Warszawę, nigdy nie było mnie stać. Na szczęście teraz mogę zarabiać pieniądze, robiąc różne fajne reklamy 12/10, więc już mnie było stać na Warszawę. Myśleliście, że teraz będzie wstawka. Ha, jeszcze nie. Zanabyłem ten wóz tak naprawdę pod takim impulsem, że tam znajomi wymyślili bardzo fajną wyprawę, której jeszcze nie będę ujawniał, bo może dojdzie do skutku, Warszawami. Ja stwierdziłem, też chcę pojechać, jest pretekst, żeby kupić Warszawę. No i po znajomościach udało się dowiedzieć, że jest sobie taka Warszawa, która spędziła ostatnie 40 lat w stodole. Jakby myślę, że już się domyślacie, jak pada stwierdzenie ostatnie 40 lat w stodole, że to będzie jeden wielki zestaw problemów, a nie samochód. Oczywiście ja się nigdy nie uczę, więc stwierdziłem, że to wspaniałe. Jak przystała w stodole, to na pewno jest świetna. Więc kupiłem, przywiozłem, ucieszyłem się. A najbardziej się ucieszyłem, jak zobaczyłem jej historię. Mam taki duży plik jej historii, która jest dużo ciekawsza od tego modelu. Bo sama ta Warszawa to jest zwykła sedanka, 66 rok, model 204. Jedyna ciekawostka z modelem 204 jest taka, że potem nazywał się 224. Dlaczego? Bo Peugeot się wkurwił na FSO, że oni mają patent na całą Europę, na wszystkie samochody z oznaczeniami modelowymi typu 3 cyfry i 0 w środku. A Warszawa była 204, to zabierała im nazwę modelową. Ta jeszcze ma tą nielegalną, niezgodną z patentem nazwę 204, czyli narodziła się z beznadziejnym radzieckim silnikiem M20 dolnozaworowym, który nadaje się głównie do tego, kurwa, żeby go wyjebać na złom. I tutaj właśnie zaczyna się wspaniała historia tego pojazdu, ponieważ od 66 roku od razu należał do przedsiębiorstw państwowych i te to właśnie przedsiębiorstwa państwowe, jeśli dobrze pamiętam, jedno z nich to Państwowy Instytut Ziemniaka w Dupach Dolnych, po 4 latach podjął decyzję, że jednak silnik dolnozaworowy to się faktycznie nadaje tylko na złom. Trzeba by wydać trochę państwowych pieniędzy z podatków i wsadzić tutaj coś normalnego. No i tak też zrobili. Postanowili wsadzić tutaj jedynie słuszny silnik, przy którym na pewno wzruszy się wielu Polaków kochających oszczędną i ekskluzywną jazdę, którego zapowiem piękną piosenką Niemena zawodzoną przeze mnie, czyli mam tak samo jak ty. Silnik diesla w nim. Co tu się wydarzyło? Co tu się Panie wydarzy? Janie? Znaczy przede wszystkim znowu przywiozłeś mi złom. To jest kolejny raz. Złom teraz dobrze stoi, wie o co ci chodzi. Ja rozumiem, ale miałeś się nie pojawiać z takimi rzeczami. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, jak działa silnik czterosuwowy, nie? Bo cały PiS polega na tym, że tam są takie tłoki 4, nie? I te tłoki 4 sobie chodzą tak w tych cylindrach, tutaj w tych dziurach i tak niżej. I tak, żeby one w tych cylindrach chodziły, to jest taki wał korbowy, on jest taki o tak, dlatego on się korbowy nazywa, nie? I jak on się kręci, to te korby chodzą w dół i tłoki sobie pasują. I to wszystko jest zamontowane z drugiej strony do sprzęgła, od sprzęgła do skrzyni biegów i przynosi napęd w twoim wypadku na tylne koła, nie? Tylko problem w tym silniku polega na tym, bo on się świetnie kręcił,
że to jest koło zamachowe. O. I ono powinno być tu. O, w tym miejscu, nie? Zamontowane. Tak. Tutaj. Tak, także ktoś, kto powiedział, że ten silnik się kręci, powiedział prawdę. Tu mamy panewkę główną. O, tu jest ten wał korbowy właśnie. To jest to ujęcie. Proszę bardzo. Spróbuję to założyć, bo to jest ciężkie jak pierun. O, to generalnie powinno być tu, w tym miejscu. O tak. No i tak jak to jest, to się kręci. No to i rzeczywiście to się kręciło, no bo mogło, tak? Natomiast no reszta się nie kręciła. Jakbyś tutaj sobie podszedł od tej strony. O, to ja myślę, że kumaci to będą widzieć, co się dzieje. Bo on przede wszystkim miał wypaloną uszczelkę pod głowicą, już tak defaultowo. I miał przepały między cylindrami. O, teraz zobaczcie, eksploatacja w PRL-u. O, teraz zobaczcie, kanał siewodny kończy tutaj, a dotąd jest kamień kotłowy. A tu jest kamień kotłowy na całej szerokości kanału. To tak jakby dlaczego wolnęła uszczelka pod głowicą. Tak, także tak to wygląda. Tutaj też, jeżeli chodzi o szerokość kanałów, to tak zdecydowanie zostało to zmniejszone, bo powinno być tak, czyli powinien mi wejść mój palec, a jest tak, nie? Także... Widać, że fachowo serwisowany i eksploatowany. Tak, bardzo fachowo. Trzeba przyznać, no ale to był PRL, tak, no to jak to powiedział jeden z konstruktorów syrenek, jak rozmawialiśmy kiedyś, że no technika, też kultura techniczna narodu nie była wtedy zbyt wysoka, a ten samochód był serwisowany w PGR-ze, no więc jeżeli pytasz mnie o problemy tego silnika, to największym problemem jest to. No, złamany wał korbowy może być pewnym problemem wpływającym na pracę silnika tym razem. Tak, to prawda. W przeciwieństwie do korozji podwozia, także obawiam się, że to jest coś, co jednak trzeba będzie zrobić. Tak, to trzeba zrobić i co gorsze, obawiam się, że ponieważ dostępność części jest znikoma, a nie mamy, znaczy pewnie by się dane znalazło do obróbki tego silnika, ale jakaś przyczyna tego pęknięcia jest. To jest jednak Mercedes, tak? Trzeba byłoby tak naprawdę dojść do tego, dlaczego on pękł wcześniej. I to będzie praca dla nas do wykonania, bo mamy podejrzenia, że oni po prostu źle złożyli sprzęgło. To znaczy oni wsadzili, spasowali tam ten dzwon. Cały ten samochód jest dosyć źle zrobiony, natomiast to spasowanie tej flanszy z obudową sprzęgła to w sumie wyszło im całkiem dobrze. Szczególnie, że pamiętajmy, że to są czasy, kiedy nie było CNC i tak dalej. To wszystko rzezali za pomocą dłuta i piłek. Jak zrobisz tutaj sobie przewitkę, to tutaj widać, że to jest tak wyrzezane, tak jakby ktoś to dłutem robił. Przerobili sprzęgło, żeby to wszystko pasowało do kupy, ale nie wyważyli wału z kołem zamachowym i ze sprzęgłem. Prawdopodobnie to cały czas pracowało w wibracjach i dlatego to pękło. I to będzie problem, który trzeba będzie rozwiązać, bo w innym wypadku założysz nowy silnik i on ci znowu pęknie. Także podsumowując, wychodzi, że wspaniały silnik Mercedesa przegrał z Polską Rzeczpospolitą Ludową i z polskim PGR-em. Udało im się pokonać uszczelkę pod głowicą i wał korbowy w jednym i to głównie kręcąc licznik do przodu. Także po szybkiej sekcji zwłok teraz opowiem wam, jaki był w założeniach plan. Otóż postanowiłem nie powtarzać błędu z polskiego Fiata i zachować ten wóz w takim stanie, w jakim jest teraz, czyli jakby go wyjęli prosto z ulic PRL-u w 80 roku, malowany emalią do kibla, zderzaki bardzo stylowo opierdolone czarną farbą do płotu na chrom. Jest doskonały, idealny, 12/10. Na szczęście na tyle się trzyma kupy, jeśli chodzi o budę, że nie będzie trzeba go remontować. Tym razem się nauczyłem. Ale nie nauczyłem się jednej rzeczy. Otóż założenie było takie, że ten silnik OM636 tutaj pod maską się kręci. Więc skoro się kręci, no to przecież to jest dobry, niezawodny diesel Mercedesa. On na pewno odpali i będzie działał bezproblemowo. Jak się kręci, to nie może być nic źle, będzie wszystko dobrze. A skoro mowa o tym, że wsadzono tutaj OM636, to chciałem wam powiedzieć, że OM636 minus 150 to byłby OM F od X 10 w pamięci
Odejmij 11, dodaj 13. OM 486. Czyli gdyby mieli cashback na diesla z Mercedesa, to co prawda to tak nie działa, ale chciałem wam przypomnieć o jedynej słusznej porównywareczce, na której jeśli potrzebujecie OC lub AC, a OC to zazwyczaj potrzebujecie jak macie furę, możecie sobie porównać różnego rodzaju, tego samego powiedzmy rodzaju, oferty ubezpieczeń, wybrać najtańszą i jeszcze dostajecie z tego linku minus 150 zł, który chyba działa, jeśli dobrze pamiętam, 2 razy i do tego jeszcze dostajecie link polecający, który jak roześlecie dalej, nie wiem czy muszę to w ogóle powtarzać, po 50 zł dostajecie za każdy razem jak ktoś skorzysta, aż do 2000 i generalnie mówię wam, że warto sprawdzić, bo może wyjść naprawdę fajnie i tanio. Nie obiecuję, że zawsze, ale sprawdzić warto, bo to trwa krótko, także link w opisie do jedynie słusznego Mubi macie i wchodźcie, wiecie, bo remont Warszawy kosztuje. Ten oto Mercedes pod maską zrobił to, co Mercedesy umieją robić najlepiej, zupełnie jak beczka profesora Chrisa, którego stąd pozdrawiam. Mercedes się zepsuł. Na wiosnę, jak widać, Mercedesy się jebią. Natomiast poza tym plan obejmował oczywiście uruchomienie niedziałających hamulców, niedziałającego sprzęgła, rewizję całej elektryki, zabezpieczenie lekkie, ewentualnie ogarnięcie podwozia, gdyby coś było trzeba i przede wszystkim jazdę tym wozem w takim pięknym stanie, jak jest teraz. No więc już zasygnalizowałem, że silnik M20 to było gówno osrane, oszczane i o tym wiedziały nawet państwowe instytuty, które użytkowały te Warszawy. Państwowy Instytut Ziemniaka lub jedna z 3 pozostałych instytucji rolniczych, które użytkowały tę wspaniałą Warszawę 204, już po 4 latach, w 70 roku stwierdziła, że M20 to gówno, zmieniamy je na coś cywilizowanego. No i przez to, że to był instytut państwowy, widocznie mieli jakieś znajomości, chody i tak dalej, mogli sobie pozwolić na coś, na co nie mógł sobie pozwolić żaden obywatel w PRL-u i między innymi dlatego pewnie tak ludzie kochają Mercedesy, czyli zakupili bezpośrednio, legalnie od Mercedesa w RFN, czyli w kapitalistycznych zachodnich Niemczech, silnik OM636. Czyli silnik, który można na przykład spotkać w Unimogach, silnik też z pontonów na przykład Mercedesów, a potem z różnych maszyn, w tym także maszyn rolniczych, przemysłowych i tak dalej. Potężny diesel, jeśli dobrze pamiętam, będzie to 1,7, ewentualnie 1,8, 2 warianty o mocy około 40 koni. Oczywiście była jeszcze dodatkowa kwestia, jeśli byłeś na przykład Instytutem Ziemniaka i miałeś dużo traktorów palących olej napędowy i miałeś ogólny, łatwy dostęp do oleju napędowego. Ten bonus polegał na tym, że na przykład w tym egzemplarzu najprawdopodobniej kręcono licznik do przodu, żeby podpierdalać olej napędowy. To ten silnik nie jeździ, znaczy samochód nie jeździł, to wiemy, bo jak żeśmy zaglądali pod spód, to tam ewidentnie są przygotowane miejsca pod kręcenie licznika i w ogóle całość tej konstrukcji, szczególnie zasilanie paliwem, no nie było dostosowane do eksploatacji ciągłej. Na przykład nie było plomby przy skrzyni, więc można było sobie wsadzić wiertarkę i przewód paliwowy wisiał tak, że można było szybko spuszczać paliwo. Także tak zostało to złożone. No ale biorąc pod uwagę, że chłopaki wozili zimniory tym wozem i raczej nie rozpędzali się, bo autostrady nie istniały i poza tym to była jakaś polska no to wystarczyło. Zwłaszcza, że pewnie więcej kręcili licznik niż jeździli. Państwowi mechanicy, zakładając tego diesla do Warszawy, stwierdzili, że zrobią to najgorzej jak się da. Stąd prawdopodobnie wynika uszkodzenie wału korbowego, ale tutaj widać, te 3 łapki to jest docisk. Często w tamtych czasach tak wyglądały dociski. Nie będę wam teraz tłumaczył całej teorii, jak to działa, bo też nie umiem tego dobrze wytłumaczyć. Natomiast od razu da się po tych łapkach poznać, że wszystko było złożone źle, krzywo i niewyregulowane, bo te 2 łapki są kompletnie wytarte, a wręcz podgięte, a ta w ogóle nie pracowała. Tak sobie ten wóz jeździł mniej więcej do 80 roku, kiedy okazało się, że niezabijalny, niezniszczalny diesel Mercedesa może przegrać walkę z polskim rolnikiem, który jest w stanie upierdolić wał korbowy w pół. Jak? Nie wiem. Ale tak oto ona trafiła do stodoły w 80 roku, że najzwyczajniej w świecie ujebali wał korbowy i po próbie zdjęcia pompy wtryskowej i ustaleniu, że coś jest bardzo nie tak, stwierdzili, że chuj z tym, części są za drogie.
Ale jest pełna dokumentacja do tego silnika, rachunki, potwierdzenie montażu i tak dalej, i tak dalej. A skoro o dokumentacji mowa, to przejdźmy do sekcji właśnie pod tytułem kupowanie Warszaw. Niewątpliwa zaleta jest taka, że już nie ma spekulantów, a jak nie ma spekulantów, to zakupy Warszaw są spokojniejsze. Możesz się umówić tak jak ja z tym gościem, od którego kupowałem, wypić kawę, porozmawiać, umówić się, że odbierzesz wóz wtedy i wtedy, a nie brać udziału w wyścigu lawet. No to jest na poziomie, nie? Warszawa jest na poziomie, jest konkretna. A nie jak ten chlef osrany gównem, kurwa, kupowanie polonezów albo dużych Fiatów, tak jak ostatnio. Chciałem kupić do PPF-a, dlaczego PPF się opóźnia? Chciałem do PPF-a kupić Fiata z frontem od Luxa, bo brakowało, żeby zamienić, bo tam był nieoryginalny ten front. Umówiłem się z gościem, umówiliśmy się na termin. Wszystko pięknie, fajnie. Pytam, czy dać jakąś zaliczkę. Nie, dżentelmeńska umowa, wszystko będzie super. 2 godziny później, bo jakiś handlarz mu napisał, że daje 2000 więcej i on będzie dzień wcześniej. No kurwa, ale ja to panu dam znać, czy sprzedam. Oczywiście powiedziałem, że wycofuję ofertę, założę się, że ten handlarz przyjedzie i powie 30% mniej i powie mniej niż ja chciałem zapłacić. Przy Warszawach w większości przypadków już tego nie ma, bo klientów na Warszawę jest na tyle mało, że jest to cywilizowany zakup. Dlaczego nie warto tego remontować? Otóż nie opłaca się tak naprawdę robić tego z tego prostego względu, że części do Warszaw są bardzo drogie, a sam remont, no to też już wam opowiadałem przy okazji PPF-a, to nie są tanie rzeczy. Tą kupiłem, ponieważ jest rzadkim przypadkiem Warszawy, która przez stanie w suchej stodole przez 40 lat nadal trzyma się kupy. Trzyma się kupy na tyle, że po lekkim zategowaniu będzie można nią legalnie jeździć jako sprawnym, niedziurawym samochodem i która oczywiście też już ma na sobie ślady spawania po kilka razy, ale nie w taki sposób, żeby wymagać natychmiastowego remontu. Czy ten remont tego pojazdu byłby sensowny? Nie. Tego wozu nie wolno remontować, to nie ma sensu, już lepiej kupić dobrą. Znaleziono tutaj kilka nie jakichś bardzo groźnych dziurek. Na szczęście już umówiłem się z Jankiem, który to będzie robił, że się je po prostu zateguje, żeby to się trzymało, zabezpieczy i będzie jeździć w takim pięknym perelowskim stanie, obrażającym wszystkich wojowników, prawdziwych klasyków. Ten motobieda to nie szanuje tych aut, one wszystkie są takie brzydkie i obrzydliwe. Bardzo dobrze. Warszawa ta ma być właśnie taka obrzydliwa. Znaczy, może ją umyję, ale teraz jeszcze uwaga. 2 PRL-owe tuningi prosto z Państwowego Instytutu Zimnioka. Otóż, żeby można było wsadzić więcej zimniaków albo świniaka do bagażnika, to tutaj zostały zamontowane 16-piórowe resory, kurwa. Nie wiem skąd je wzięli, może z Żuka albo z czegoś takiego. Ta Warszawa pewnie może przewieźć tonę. Także jakby ktoś was pytał na grupie, bo ostatnio widziałem, ej mordy, jaki bus do 3,5 tony, który przewiezie 5 ton żwiru, to ja odpowiadam, moja Warszawa 204. Drugi tuning z PRL-u. No więc po co montować oryginalne lusterko, jak można zamontować jakieś akcesoryjne od Malucha albo czegoś podobnego? Marki RS, nierówno napisane, to jest piękne, w ogóle jest takie chińskie S. Napis Metalowców Radom. To jest w ogóle spółdzielnia Metalowców Radom, także założyłem ramoneskę, już złożyłem CV do spółdzielni Metalowców Radom, będę produkował takie lusterka i też będę na formie od lusterka pisał w ten sposób. To jest to, jak trzeba robić rzeczy. Mocne 30%, całe życie. Także kocham to lusterko, ono tutaj zostaje, tak jak te obrzydliwe czarne zderzaki, które nijak nie pasują do Warszawy. Zapytacie, dlaczego czarne zderzaki, bo ja w ogóle o tym tak mówię, jakby to było coś oczywistego. Natomiast uwaga, bo to są stare dzieje, wielu z was może tego nie wiedzieć. Otóż lata 80., koniec 70. Teraz jak patrzymy na chrom, to myślimy fajny, ekskluzywny, zajebisty, drogi i w ogóle. Otóż w 80. najgorszą wsią, jaką można było mieć, największą żenadą było posiadanie chromowanych zderzaków w samochodzie. To znaczy, że byłeś jebanym biedakiem. Prawdziwi mężczyźni wtedy mieli czarne plastikowe zderzaki, więc co robili właściciele Warszaw, dużych Fiatów i tak dalej? Brali Bitex, brali czarną farbę do płotu i opierdalali sobie zderzaki na czarno. No i dodajmy jeszcze ostatni tuning. Wydaje mi się, że tu nie powinno być kierunku i to chyba od Malucha, ale dlaczego? Bo ten wóz
proszę Państwa, woził przyczepki, ale jak już stanął w stodole, no to hak się przydał. Więc aktualnie Warszawa ma przyłącze elektryczne do przyczepki, ale nie ma haka. Dobre rozwiązanie. Tak czy siak, podsumowując mój plan na tą Warszawę, bo to nie jest ostatni film z nią, przede wszystkim nie wpierdolić się w remont. Za żadne skarby, ja już więcej sobie nie zrobię tej krzywdy, to z PPF-em. Po drugie, po uruchomieniu lub wymianie silnika i uruchomieniu mechaniki i po rozjeżdżeniu jest plan na zrobienie jakiejś głupiej wyprawy. To jeszcze nie ten rok, ale w przyszłym roku myślę, że coś będzie. Myślę, że będzie jakiś wyjazd Warszawą z paskudnym dieslem Mercedesa do jakiegoś dziwnego miejsca. Będę jechał 70 na godzinę. Będę nienawidził siebie za to, że w ogóle wymyśliłem ten plan, ale na pewno będzie z tego świetny film, po którym zamknę kanał i zajmę się hodowlą jedwabników. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pamiętajcie, że macie jedyną słuszną porównywareczkę. Korzystajcie, wchodźcie w ten link, bo muszę za coś remontować Warszawę.